Cześć, tutaj Przemek, super, że tu zaglądasz. Dzisiaj rozmawiamy o technologii MVP. Skrót, którego rozszerzeń słyszałem już nie wiem ile wersji, ale Minimal Valuable Minimum Viable Product. Pojęcie, które występuje zarówno w świecie startupów, jak i dużych organizacji, korporacji, czyli wszędzie tam, gdzie pojawia się pomysł na nowy biznes czy nową linię biznesową. O wszystkim w dzisiejszym odcinku zapraszam. MVP pojawia się przede wszystkim w ofercie software house'ów, o których opowiadałem w poprzednim odcinku. Serdecznie do niego zapraszam. Natomiast można powiedzieć, że tego typu produkt występuje wszędzie tam, gdzie niezależnie od skali operacji klienta pojawia się potrzeba zweryfikowania pomysłu biznesowego, otrzymania feedbacku z rynku, zbadania jak rynek, jak użytkownicy reagują, jak dużą wartość widzą w produkcie, który my na rynek chcemy dostarczyć. MVP więc jest to taki produkt o już wystarczających funkcjonalnościach, o takim minimalnym zakresie funkcjonalnym, który pozwoli nam otrzymać maksimum wartościowej, solidnej informacji, takiego feedbacku z rynku, od użytkowników, czyli minimum effortu, tak ładnie po polsku mówiąc, maksimum informacji w tej takiej pierwszej iteracji, w pierwszej wersji naszego produktu. Chcemy zrozumieć rynek. A dlaczego w ogóle takie MVP produkować? Pierwsza rzecz to jest tak samo wyjaśniająca się, czyli właśnie chcemy jak najszybciej otrzymać ten feedback z rynku. Nie chcemy inwestować nie wiadomo jakich pieniędzy po to, żeby się dowiedzieć, że produkt nie ma sensu. Chcemy szybko wyjść do przodu, wyjść do ludzi i usłyszeć, co myślą o naszym produkcie. Z tym właśnie wiąże się też takie mądrzejsze podejście do inwestowania, czyli nie inwestujmy wszystkiego naraz, nie czekajmy, aż nasz produkt będzie w naszym mniemaniu idealny, wyjdźmy z tym, co jest w minimalnym zakresie potrzebne naszym odbiorcom i zobaczmy, co oni o tym myślą. Dzięki temu nie przepalimy ogromnych sum pieniędzy już na samym starcie. Kolejna rzecz, jeżeli produkt operuje w jakiejś niszy rynkowej, to możemy też chcieć zbadać, jak duża jest ta nisza. Czyli możemy chcieć nie tylko zrozumieć użytkowników, którzy do tej pory korzystali z innego rozwiązania, teraz będą korzystać z tego. Możemy chcieć zrozumieć, czy w ogóle jest rynek na tego typu zagadnienia, tego typu koncept, tego typu rozwiązanie. Kolejnym powodem, dla którego chcemy stworzyć MVP, może być też chęć jak najszybszego wejścia na rynek. Czyli my już wiemy, że ten rynek istnieje, mamy to zbadane i po prostu chcemy być tym early adopterem. Chcemy być tą firmą, która jako pierwsza zajęła pozycję w danym obszarze rynkowym, dlatego że podejrzewamy, a bardzo często tak jest, że kto pierwszy na ten rynek wejdzie i już zapisze się w sercach odbiorców, w sercach użytkowników, no to po prostu tam zostanie. Już nawet jeżeli konkurencja z czasem będzie miała nieco lepsze rozwiązanie, to ta nisza rynkowa będzie już po prostu należała do tego pierwszego dostawcy. Jak zdefiniować MVP? Jak zarysować taki produkt? Pierwsza rzecz, musimy się upewnić, że tego typu rozwiązanie jak najbardziej gra do tej samej bramki, co nasza generalna strategia firmy. Czyli dla przykładu, jeżeli jesteśmy organizacją, która operuje w obszarze usług dookoła zrównoważonego rozwoju, tak swoją drogą o zrównoważonym rozwoju opowiadałem w osobnym odcinku, serdecznie zapraszam, no to na dłuższą metę prawdopodobnie biznes, który teraz wymyśliliśmy i dookoła którego budujemy MVP, który ma na przykład związek z wydobyciem ropy naftowej, nie do końca będzie się nam spinał. Na jakimś etapie rozwoju tej operacji pojawi się potężny problem. Więc najważniejsze jest, żeby ten nowy pomysł na biznes, ta nowa linia biznesowa po prostu realizowała ogólną strategię firmy. Druga rzecz to musimy zdecydować, które funkcjonalności są najbardziej krytyczne. Czyli będziemy mieć bardzo ograniczony budżet na tę pierwszą iterację produktu, będziemy mieć ograniczony czas, zasoby i musimy się zastanowić, które z tych funkcjonalności rzeczywiście odpowiedzą nam na pytanie, czy ten produkt ma potencjał rynkowy. Jak to zrobić? Możemy przeprowadzić ankiety, odpytać ludzi, a gdybyś miał taki produkt i w nim byłyby takie funkcjonalności, które by były dla Ciebie najbardziej wartościowe. Możemy przeanalizować rynek i konkurencję, bo może nie tworzymy jakiejś nowej niszy, może chcemy po prostu wejść na rynek z ofertą, która na rynku już jest, ale nieco lepszą. Wtedy możemy zobaczyć, jak działają rozwiązania naszej konkurencji, zbenchmarkować.
Musimy się zastanowić, jak szybko jesteśmy w stanie dostarczać kolejne iteracje produktu, czyli zrozumieć, że być może te krytyczne funkcjonalności, które wprowadzamy teraz, jesteśmy w stanie dostarczyć szybko, ale jest tam taka funkcjonalność, która zajmie nam na przykład 4 razy tyle czasu. I to jest informacja, którą chcemy mieć, żeby zrozumieć, na jakim etapie rozwoju produktu powinniśmy tę funkcjonalność dodać. Kolejnym aspektem są też koszty. Prawdopodobnie im dłużej będziemy coś dewelopować, tym po prostu będzie droższe, więc też musimy wziąć pod uwagę ten aspekt kosztowy, że czy ta funkcjonalność, która wydaje nam się krytyczna, jest warta tego, żeby zainwestować w nią większą część naszego budżetu. Trzecia rzecz, kiedy mamy już zakres tego, co ma zostać dostarczone w ramach MVP, powinniśmy sobie narysować roadmapę, czyli taką oś czasu, taki plan na to, co po kolei w ramach developmentu tego produktu będzie się działo, kiedy możemy spodziewać się kolejnych iteracji, kiedy możemy spodziewać się kolejnych funkcjonalności, które w naszym produkcie się znajdą. Najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o MVP. Musimy pamiętać, że to nie jest tak, że to jest niedoskonały produkt, że jest nieukończony, że coś w nim nie działa. MVP to jest w pełni działający produkt, po prostu w bardzo wąskim zakresie zdefiniowany na samym początku, czyli nie mamy tutaj dostępnych jeszcze wszystkich funkcjonalności. Mamy dostępną jakąś ich część, ale ta część, która jest dostępna, działa w 100% tak jak powinna. Nasi użytkownicy nawet mogą nie wiedzieć o tym, że my mamy w planach dobudowywanie kolejnych rozwiązań, kolejnych funkcjonalności do naszego produktu. Dla przykładu, jeśli wymyśliliśmy sobie, że chcemy mieć aplikację, która integruje, która zbiera ogłoszenia z mieszkaniami na wynajem, no to w pierwszej iteracji tego produktu to, co jest najważniejsze, no to są same ogłoszenia, czyli prawdopodobnie chcielibyśmy być takim słupem ogłoszeniowym w tym sensie. A jeśli chodzi o kolejne funkcjonalności, to na przykład możliwość umówienia się na spotkanie z wynajmującym to mieszkanie, czy jakiś taki zintegrowany kalendarz, albo możliwość zapłaty kaucji w ramach tej samej aplikacji i tak dalej. To są takie funkcjonalności, które tam mogą pojawić się później, ale to, czy jest rzeczywiście rynek na to, czy ludzie takiego rozwiązania potrzebują, no to o tym się dowiemy, wdrażając w zasadzie tę pierwszą funkcjonalność. Zobaczymy, czy ludzie w ogóle będą tych mieszkań u nas szukać, czy potrzebują takiego rozwiązania. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!